Dzień dobry. Na Warsaw Comic Con trafił mi komiks Terminator, zawierający dwie historie, Nawałnica oraz Jednym strzałem. Dziś chciałbym przedstawić pierwsze opowiadanie, czyli Nawałnicę, która oryginalnie została wydana w 1990 roku i jest sequelem filmu Jamesa Camerona z 1984 roku Terminator. Zapraszam do recenzji. Na wstępie zaznaczę, że wydanie należy do ekskluzywnych. Wydawnictwo Scream Comics wypuściło komiks na nasz rynek w marcu tego roku. Okładka jest sztywna i gruba, w kolorze szarym, a brzegi kartek pokryte są srebrną farbą, co ma nawiązywać do metalowego endoszkieletu Terminatora. Całość pasuje do innych wydań filmowych, jak Predator czy Obcy. Komiks zawiera wstęp scenarzysty Johna Arcudiego oraz dwie historie oryginalnie wydane odpowiednio w 1990 roku i 1991 roku. Scenarzysta wspomina, jak to Terminator Nawałnica zmienił jego pracę pisarza po godzinach w pracę pisarza na pełen etat. Obydwie historie mają różne style rysunku. Wydarzenia przedstawione w opowiadaniu Nawałnica umiejscowione są po wydarzeniach z pierwszej części filmu Terminator z 1984. Co ciekawe, John Arcudi, pisząc scenariusz, nie miał świadomości o przygotowywaniu przez Camerona drugiej części filmu Terminator 2 Dzień Sądu. Stąd powstał alternatywny sequel kultowego Terminatora. Komiks zakłada, że czytelnik obejrzał film i jest świadomy, czym jest przyszła wojna nuklearna rozpoczęta przez system Skynet, czym są i jak funkcjonują Terminatory, jak walczą rebelianci, kim jest dla nich John Connor i jak działa maszyna do przenoszenia w czasie. Dlatego pewne rzeczy nie są tłumaczone w komiksie, a przykładem są czerwone obrazy, które reprezentują obraz widziany przez cyborgi. Historia zaczyna się podobnie jak w filmie w zniszczonym wojną Los Angeles w roku 2029. Ponieważ w pierwszej części filmu zostało wyjaśnione, skąd wzięła się wojna, dlaczego ludzkość walczy z maszynami, w komiksie od razu wchodzimy w środek akcji wojennej bez zbędnego wyjaśniania. Elementy fabularne znane z filmu rozszerzone zostały o nowe, które dopełniają i rozwijają pomysły z pierwszego Terminatora. Widzimy większe relacje między rebeliantami w walce z maszynami. Mamy możliwość poznać poszczególnych żołnierzy ruchu oporu przez ich dialogi i działania. Tego nie było w filmie, w którym widzieliśmy działania wojenne, ale widz nie miał okazji emocjonalnie związać się z danym żołnierzem przez brak scen ukazujących relacje z innymi wojownikami. Jak wyglądała wojna w pierwszym Terminatorze, możecie dowiedzieć się, oglądając na ten temat odcinek na moim kanale. Jeżeli chodzi o Terminatory, to w komiksie mamy ich więcej. W filmie był tylko jeden. Dzięki temu czytelnik ma możliwość poznać ich sposób porozumiewania się. Nie czynią tego za pomocą słów ani jakichkolwiek dźwięków, a wykorzystują do tego celu system i łączność bezprzewodową. Widzimy także, jak konstruowany jest taki Terminator, a dokładnie jak nakładana jest tkanka skórna na metalowy endoszkielet cyborga. W filmie było powiedziane jedynie, że Terminatory pokryte są żywą ludzką skórą. W komiksie czytamy o czasochłonnym procesie wytwarzania i nakładania skóry. Samo dojrzewanie tkanki trwa rok. Komiksowa fabuła przedstawia psy jako zwierzęta wyczuwające Terminatory. Tutaj nie jest to powiedziane, ale widz znający film Terminator wie, że psy reagują agresywnie na cyborga. W komiksowej fabule jest wymieniany Skynet jako system odpowiedzialny za wojnę maszyn z ludźmi. Sama nazwa wystarczy, by czytelnik wiedział, czym jest dla ludzkości ten złowrogi system. Powiedziane jest, że Skynet został zniszczony kilka miesięcy wcześniej, co jest nawiązaniem do filmu, z którego dowiadujemy się, że ludzkość wygrała wojnę z maszynami. Jednak tutaj widzimy, że samo zniszczenie Skynetu to jedno, bo należy jeszcze wybić wszystkie maszyny i ich bazy, które funkcjonują dalej, pomimo braku ich centralnej jednostki Skynetu. Nie jest także wytłumaczone, dlaczego żołnierze rozbierają się do naga przy przenoszeniu się w czasie. Po prostu z filmu wiadomo, że wszystko, co poddaje się machinie czasu, musi być żywą tkanką. Ludzie muszą być bez ubrań i broni, a maszyny muszą być otoczone ludzką skórą. Jak widać, komiks mocno łączy się z filmem, co jest zrozumiałe, skoro ma być drugą częścią. Fani Terminatora na pewno to docenią, ale co z tymi, którzy filmu nie widzieli? Fabuła komiksu wykorzystuje szczątki Terminatora z pierwszej części filmu. Tego, którego Sarah Connor zmiażdżyła prasą hydrauliczną w finałowej sekwencji.
Scenarzysta komiksu zakłada, że widz wie, skąd pochodzą te szczątki i kim jest słynna Sarah Connor. W dalszej części jeden z bohaterów wspomina o niej. Tu jednak przy nazwisku Sary pojawia się gwiazdka i u dołu w niezależnym dymku jest bezpośredni zwrot do czytelnika, że jeśli nie wie, kim ona jest, to najwyższy czas, by obejrzał w końcu film Terminator. W tym miejscu twórcy uznali, że jeżeli pojawia się nowe nazwisko, a bohaterka nie została pokazana, to warto zwrócić się do odbiorcy z pewnym wyjaśnieniem. Oczywiście informacja nie jest wyjaśnieniem, a raczej mrugnięciem oka w kierunku czytelnika, bo kto by sięgał po komiks nie znając Terminatora, albo inaczej, kto nie zna Terminatora. W polskim tłumaczeniu mamy także polski tytuł filmu Elektroniczny morderca, który dziś praktycznie nie występuje. W komiksie oprócz elementów znanych z filmu mamy wiele nowych. W świecie postnuklearnym, poza znanymi maszynami, mamy nowe, nieznane z filmu. Nie jest tego wiele, ale jednak może stanowić pewien smaczek dla czytelnika. Ponadto mamy kilka elementów, o których jedynie mówiło się w filmie, ale nie były pokazane, przez co widz mógł tylko je sobie wyobrażać. Komiks ukazuje bazę maszyn, w której produkuje się modele Terminatorów, nakłada skórę, mamy maszynę czasu, która jest kluczowa dla fabuły filmu, ale nie była pokazana i nawet mamy pokazane jej działanie. No i oczywiście mamy więcej Terminatorów. W filmie słyszymy jedynie, że w przyszłości jest ich masa, ale widzimy tylko jednego. W komiksie mamy ich więcej. Widzimy, że mają różne wcielenia ludzkie, są różnej rasy czy płci. W końcu mamy okazję poznać ich relacje i współdziałanie. Jak pracują w grupie, czy wspomniany sposób porozumiewania się. Zwrócę uwagę na bardzo ciekawe przedstawienie maszyn w skórze, tak aby czytelnik mógł zorientować się, że to nie ludzie. Wszystkie cyborgi mają czerwone oczy. Dzięki temu odbiorca dostaje odpowiednią wiedzę, podczas gdy ludzie z fabuły tego nie dostrzegają. Kolor pochodzi z filmowego Terminatora oczywiście, ale tam jednak, gdy cyborg miał tkankę ludzką, jego oczy nie świeciły się na czerwono. Komiks stanowi sequel Terminatora i obok Terminatora 2 Camerona jest fantastycznym uzupełnieniem historii kultowej jedynki. Ja przeczytałem go jednym tchem. Na kanale Język Filmu przedstawię Wam inne komiksy z tej serii, a na dziś to wszystko. Dziękuję.